I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Piona. To jest zasłużona piona. No. Siema! Witajcie na następnej wyprawie. W związku z tym, że jest majówka, postanowiliśmy pójść na grzyby. I znaleźliśmy taką opuszczoną 50-metrową koparkę. No cóż począć? No cóż, trzeba na nią wejść. Najpiękniejsza majówka. Grzyby, koparki, ciepło. Ja opierdzielę te wszystkie na dole sterówki, a wy jak chcecie, to próbujcie wejść na górę. No i tak będziemy robić chyba Od razu mamy najrozsądniej. schodki, to możemy od razu ruszyć. Dobra, to ruszamy. Zobacz, to jakby głowica obrotowa, jak tutaj teraz się znajduje, pewnie mogło się ruszać. No to cała koparka była mobilna. Ona nie stała w jednym miejscu, ona normalnie mogła jeździć na miejsca. Zobaczcie na te gąsienice. Te są jeszcze mniejsze. Mają ze 2 metry. Ale te tam, to są dopiero. Co my tu mamy? Jakiś silnik. I chyba tam dojdziemy do tej dużej wyciągarki, taśmy. No, pojadę klasykiem. Wcale się nie boję, wcale się nie trzęsie. Jest fajnie. A to co trzeszczy to po prostu Nasze stare kości. nasze stare kości, to nie ta rdza, która się ugina pod naszymi nogami. To nasze kości. Czyli co, tędy globiną na górę? W ogóle cieszę się, że zmieniłem buty, bo miałem iść normalnych, eksploracyjnych, ale jest taki mały problem z nimi, że one są dosyć ciężkie i byłoby to trochę upierdliwe. A w sumie włożenie tutaj jest bez sensu, bo nigdzie nie przejdziemy. Tutaj zobaczcie, z tej strony leci taśmociąg cały czas, którym był właśnie węgiel przekazywany tam do tyłu i chłopaki wam przed chwilą pokazywali, którędy on wypadał. No, także to ma jakieś 50 metrów. Tam jeszcze u samej góry, to mam na zbliżeniu, zobaczcie, jest żuraw ustawiony, taki obrotowy na platformie. Pewnie mógł wnosić też jakieś elementy tej koparki. Nie wiem, w razie napraw czy czegokolwiek. A ten taki wielki blok, co jest tutaj uwieszony, trochę wieje wiatr, to może trzeszczeć w mikrofonie. Ten wielki blok, co jest tutaj uwieszony, według mnie on był czymś wypełniony. Może wodą, może nie. I to była przeciwwaga dla reszty koparki. Jakby może na przykład się tutaj zaczepiła to naczynie, które wyrywało węgiel, pokłady węgla. I w sumie do tego naczynia sobie podejdźmy. Jest ziemia, czuję się stabilnie. Manewrowanie po zardzewiałej koparce, wisząc na jednej ręce. Jest fajnie. O, i sobie możemy tym taśmociągiem na dół zjechać. No super. To jest taka zjeżdżalnia dla dużych chłopców. Parę osób obsługiwało koparkę. To zobaczcie, to wszystko tutaj, do tego podajnika, było ruchomym elementem i tam miało swój własny napęd. Czyli ta część mogła poruszać się niezależnie od tej części koparki. Zobaczcie, tutaj są te zęby, gdzie był nabierany do środka no cały urobek, nie tylko węgiel. I ten cały siuwaks, chyba coś jeszcze było wsadzone. On transportowany był na górę. Tu będzie widać zaraz z boku, o, w tym miejscu był taśmociąg. Przechodziło to tam na środek, tam było wstępnie chyba odsiewane i dopiero tutaj już gotowy jakby węgiel przelatywał dalej. Zwróćcie uwagę na sam ogrom tego. Ja mam 1,82 m, sam kielich sięga mi do głowy. No to w kamerze to jest niewidoczne, jak to jest ogromna maszyna i jak ogromny ma ten sam przód. Ona waży, słuchajcie, 3800 ileś tam ton, a urobek jaki mogła pozyskiwać to się liczy no w 1000 ton na minutę. A propos jeszcze minut, to słuchajcie, przemieszczała się dzięki tym gąsienicom, które są tam, które mają 2,5 metra i zaraz do nich podejdziemy, mogła transportować, mogła się poruszać 6 metrów na minutę. Czyli jak na taką dużą maszynę, to moim zdaniem dość szybko. Drogie dzieci, jak pójdziecie z rodzicami na grzyby do lasu i znajdziecie opuszczoną koparkę, nie róbcie tego. Dorośli też.
Też masa bezpieczników. Wow, dosłownie masa bezpieczników. Tutaj był mózg całego urządzenia. Przepraszam. Nie rób tego więcej po prostu. Powiem ci, że fajnie, ale musimy wracać tą samą drogą. Nie pójdziesz dalej. No i proszę. Dobra, wyszliśmy sobie pod koparkę. Tutaj zobaczcie na te gąsienice. Nie ma opcji takiej, one mają prawie 3 metry, 2,5. Tu też była jakaś sterówka. Siedział sobie gościu, bo jest krzesełko. Czyli też czymś mógł tutaj zarządzać i bardzo mu współczuję, bo było tutaj na pewno bardzo głośno. A tu zobaczcie, a tu już wam pokażę w tą stronę, bo trochę ze słońcem walczę pod spodem, jakie są wielkie wały i przeguby. I co ciekawe, że zobaczcie, on jest jak rurka taka, on się mógł składać. Czyli jakby rozstaw tej koparki mógł być regulowany. Zwróćcie uwagę, że koparka jeszcze stoi na takim grząskim podłożu. Tutaj dookoła są wszędzie bagna. Już systematycznie powoli się zapada. Pewnie za kilkanaście lat to w ogóle wsiądzie cała gąsienica do środka. 100 000 łapek w górę, Kuba wchodzi na samą górę, a my się opalamy na dole. Na dole się płynę. Zróbcie to dla nas. Zobacz, w ogóle masz tą tablicę, stąd widać co to jest. O, właśnie. Pokażę wam z bliska. O. To jest Lauchnamerwerk. Także tak, to jest właśnie to. Tak się nazywa. Wszystkie części koparki są zamknięte. Tu się da wejść. To wygląda mi trochę jak warsztat. Zobaczcie. No tak, warsztat. Mieli na koparce warsztat. W sumie nie ma co się im dziwić. Jakoś trzeba było zadbać o to. A najlepiej jest mieć to na miejscu, zamiast wołać techników. Ale to musiało być kiedyś głośno. Jeszcze jakiś łańcuch wygląda trochę jak do zdejmowania filtrów od olejów, ale to chyba za mały jak do filtru od oleju w tej koparce. Ale jeszcze patrzcie, kalosz został. Jakieś klucze z tyłu. To jest końcówka od gaśnicy. Będziemy zobaczyć następne pomieszczenia. Ta podłoga zresztą tutaj jest wykonana z takiej blachy, która wygląda tak. Co my tu mamy? Coś, co wygląda jakby jakiś silnik. Może coś, co pomagało w obrocie tej koparki. Tu pod spodem jakiś kanał techniczny, ale tu słuchajcie, są jakieś takie przęsła. Z jednej strony są chyba klocki jakieś, nie wiem, z jednej strony jest jakby ścierniwo. Zmień ostrość. Tu jest jakby ścierniwo. Tu jest jakby coś do zapięcia czpienia i wygląda to jakby hamulec. Tu parę ich takich leży. Czyli to, gdzie jestem teraz, to jest jakiś warsztat technika, tak? Jedno z tych ramion, które już obadaliśmy. Byliśmy tam na końcu, właśnie tym taśmociągiem schodziliśmy. No i weszliśmy na to drugie ramię, to główne. Teraz Łukasz poszedł do budki. Zobaczyć. Ty w sumie miałeś rację, tamtędy jest przejście. No, weszliśmy. Zawrócić. Teraz mała magia kina. Bezprzypałowo skoczyłeś na to. Co tam, że to jest za Zobaczę, czy tam ćwici otworzy. A, tam dalej nie wchodzi. No, to nie bez powodu wtedy skakiwałem. Swoją drogą masa transformatorów. Masa szkła.
Co? Tędy oknem i z tamtej strony. Tu macie jakąś sterówkę. Kiedyś były guziki, u góry była konsola. Cyk. Tam jest jakiś zbiornik, taki co był wcześniej. Ale tu jest jeszcze jedno pomieszczenie nad tymi gąsienicami. O proszę. Jakiś silnik tutaj widać. No i zobaczcie, jestem w pomieszczeniu, gdzie stał ten silnik. Sam jestem ciekaw, co on napędzał, ale jest elektryczny. Cała miedź, która jest tam w środku, jest dalej. Nawet nic tutaj nie wyszarpali. Z tej strony tylko jest wyrwany. To jest chyba tutaj. Szczotki powinny być tu wsadzone. Tu komutator został, a szczotki zabrali, ale nie wiem, bez sensu, bo szczotki są prawdopodobnie grafitowe. Tu macie jeszcze jakiś następny silnik, też elektryczny. Płachtę. I tam jest taki wiatrak u góry, który się kręcił, a się zastanawiałem, czy ktoś tutaj do mnie idzie, bo on taki dźwięk wydaje. Nie wiem, może jest w tym numerze data produkcji. O jest, 1963. Waga tylko 3700 kg. Tu zobaczcie kubeczek. Tak jak ktoś to zostawił, tak leży. Rękawiczki robocze, tu jakieś portki jeszcze leżą. To jak ludzie to zostawili, tak poszli. A i drogie dzieci, jak już będziecie musieli wchodzić na taką opuszczoną koparkę, to patrzcie po nogi, bo przed chwilą prawie się zabiłem. Co prawda nie jest to nagrane, ale szedłem, zagapiłem się, myk, dziura. Całe szczęście, że jedną nogą na to wszedłem i trzymałem się właśnie drabinek obok. Nie polecam, zawał z miejsca. A tam las krzyży. Nie, tak na serio panele słoneczne, po tym jak tutaj zamknęli tą kopalnię, tak można to nazwać, teren kopalni, właśnie w związku z tym, żeby się nic nie marnowali, zobaczcie co zrobili. Swoją drogą, Pole. lubię kącik popularno-naukowy na starej pordzewiałej koparce, jakieś 40 metrów nad ziemią. W pewnym momencie człowiek się zaczyna oswajać trochę i powiem Ci szczerze, że ja, no oczywiście każdy odczuwa strach w takim miejscu, no bo no, chyba nie ma takich ludzi, którzy tego nie czują. Z tym, że on się powoli zaczyna przeradzać na przykład coś takiego, że ja czym dłużej się znajduję na takim miejscu, to tym bardziej się zaczynam obawiać, że ktoś mnie widzi. Zresztą pamiętajcie, nie robimy z siebie supermenów, no lubimy wchodzić na takie miejsca, ale też no, przyznajemy, sramy w gacie, no. No i przede wszystkim, gdybym wiedział, że mogę nie wejść, to bym nie wchodził. Jeszcze jedna rzecz jest ciekawa w tej koparce. To, że cała konstrukcja jest nitowana. Tutaj niewiele rzeczy jest spawane, wszystko jest zrobione na nitach. Moim zdaniem takie rozwiązanie jest o wiele mocniejsze niż spawanie czy zgrzewanie. Zresztą zawsze nity można wymienić i z tego co wiem, to samoloty chyba też są nitowane, a samoloty muszą być odporne. Dieser Geralter wir von der Brigade. Partaptipat Gepfeld. Może to ta brygada, która obsługiwała tą koparkę, bo tutaj to jest to samo pomieszczenie analogiczne, co było w tamtym. Też jest taka platforma, na której stoi silnik. I tutaj również są jakieś półeczki. No i tutaj powoli kończy się moje zadanie, bo lecę na dół rozkładać drona, będę latał, a chłopaki wejdą na samą górę. Także zostawiam was z nimi.
Stary, zobacz, jaka Katalina w ogóle jest gruba. Próbujemy? Zostaw plecak tylko. Najlepsza majówka, jaką można sobie wyobrazić. Men in Black. Man in Lemon. Men in Lemon.